Zapraszamy Was do miejscowości Hojan, która zauroczyła Polaka do tego stopnia, że postanowił uratować ją od wyburzenia. Zaczniemy od podróży autostopem, a na końcu poznacie przepis na pyszną, soloną kawę. Pod koniec lat 90. w XX wieku władze Hojan postanowiły pozbyć się zgrzybiałych budynków i postawić w ich miejsce bloki mieszkalne. I uwaga, to miasto uratował Polak. Kazimierz Kwiatkowski. Musimy kiedyś jeszcze tu przyjechać, bo ja muszę tu zakupy zrobić. ...30 styczeń, kończymy naszą przygodę z Chłe, ruszamy do Hojan. To podobno bardzo ładnie, a będziemy dzisiaj podróżować autostopem. Dogadaliśmy się z babką na migi i dała nam jeden kawałek kartonu ze swojego skuterka. O matko, co tu się dzieje? Skutery nas otoczyły. Na szczęście słońce zaczęło walić. Dobra pogoda. Dobre na autostopowanie, ale trzeba się najpierw rozebrać. Wyjmujemy mazak. Będziemy mazać. No i ciekawe, czy coś z tego będzie. Właśnie się gościu zatrzymał jeden na skuterku. Chciał nam graba zamówić, a my takie no money i okej, to i pojechał. Mnóstwo skuterków się zatrzymuje i jeden gościu w samochodzie chciał od nas 200. Także czekamy dalej. Może takiego stopa zrobimy. Także istotna informacja, żółte rejestracje są płatne. O, tak jak tutaj na przykład jedzie żółta. Więc nie ma sensu, więc warto łapać białe. Powiedziała, że najlepiej by było, jakbyśmy poszli trochę dalej, bo tutaj będzie nam ciężko złapać. Też mi się tak wydaje, pójdziemy za ten autobus, za przystanek autobusowy, tą pętlę, bo nawet może autobusy będą nas chciały zabrać. Jak na razie ludzie mili, pomagają, chcą nam pomóc, cały czas jakieś informacje, ale zazwyczaj wysyłają nas na przystanek autobusowy, no albo chcą hajs, więc może być różnie. Chcemy kupić kartę SIM. Niektórzy sprzedają po 10 dolców, a my usłyszeliśmy, że kosztuje 4. To pozdrówki dla Karoliny, która nam powiedziała, zobaczymy, za ile ona nam tutaj chce sprzedać. Kupiliśmy za $6. Wciąż nie 10. 1,5 giga na dzień. Zmieniliśmy miejscówę, teraz łapiemy tutaj. Jeszcze lepsza wylotówka, tam jest dworzec autobusowy, a tam jest nasza droga. Udało się złapać stopa. Nie do końca wiemy, czy za darmo, czy nie, bo jest ciężko się tu z panem zagadać, ale nas złapał. Chociaż tyle zobaczymy. Słuchaliśmy cały czas wietnamskiej muzyki. Takiej bardzo głośnej. Takiej teledyski cały czas z wojskiem były w ogóle, ja to oglądałem przez chwilę. Tam maszerowali w ogóle, słuchaj, żołnierze w Wietnamie. No fajnie, przynajmniej nas przywiózł. No niestety, czasem tam bywa. Jesteśmy przy głównej drodze, która prowadzi do Hojan, ale jest za torami, takimi barykadami, a po drugiej stronie nie ma pobocza, więc nie ma nawet szans tam stanąć. I idziemy już chyba ze 3 km, żeby dojść do przejazdu kolejowego. Może tam gdzieś połapać. Ale przynajmniej nie pada na głowę i jest cieplej. Nie jest źle, mogło być gorzej. Zawsze może być gorzej. Dzięki radom naszego kolegi, jednego z widzów, Łukasza, mogliśmy też troszeczkę poprawić dźwięk. Pozdrawiamy i się dalej rozwijamy. Jak macie coś, co możemy ulepszyć w naszych filmach, to dawajcie znać, jak najbardziej piszcie, co wam się podoba, co wam nie podoba. Się rozwijamy, więc chcemy iść dalej. Już tak rozwinęliśmy, że pakujemy manaty i lecimy dalej, o tam będziemy stać. Jedziemy jakimś autobusem, de facto chyba trzeba będzie zapłacić 6 zł, więc cena akceptowalna w miarę. Nie wiem dokładnie gdzie jedziemy, więc z nimi to się dogadać nawet przez translator, to jak też katastrofa. Słuchajcie, jesteśmy nikt nie wie gdzie tak naprawdę, bo jesteśmy po środku między Danangiem a Hojan. Z jakiegoś uniwersytetu, jakiegoś koreańsko-wietnamskiego. Pewnie będziemy jechać autobusem dalej, bo też będzie kosztował 5 zł, także za całą podróż zapłacimy 11. Paulina ma nowy fan klub, tam dzieci stojących podchodzą do niej cały czas i o coś pytają. A my tutaj czekamy z koleżankami, które nam powiedziały, że tutaj właśnie autobus stoi. Nie ma żadnego informacji w tym temacie. Jedziemy, nasz autobus.
No faktycznie się tutaj zatrzymuje. Jesteśmy już tutaj w autobusie. Jedziemy do Hoi An. Przychodzi gościu odebrać haracz. Nie, tutaj ludzi wpuszcza, otwiera drzwi. I zamyka. Dojechaliśmy do Hoi An. Całkiem ładnie. Pola ryżowe. Ale musimy jeszcze przejść 3 km. Jesteśmy już w mieście, no i konsumujemy w końcu danie specjalne dla kuchni Hoi An. Paulina ma białe pierogi z krewetką, a ja mam takie coś jak żółty makaron. To jest specjalność, słuchajcie, tego miejsca. No taki żółty makaron to wygląda. A on jest jakoś specjalnie przygotowywany. Zobaczymy, jak on smakuje. Ciepły. Szału nie ma. Ciekawi mnie bardziej to, co Paulina ma tutaj. To ja mam mniej. Całkiem ciekawe. Pewnie tutaj będzie więcej seafooda, ponieważ jesteśmy w mieście portowym. Zostałam Wietnamką, prawdziwą, sprzedającą. Hoi An ze względu na to, że było miastem portowym, które się bardzo żwawo tutaj rozwijało, przyciągało wielu kupców, między innymi głównie z Japonii, z Chin i za nami jest właśnie taki most japoński, który został zbudowany pod koniec XVI wieku. Jest to jedyny most na terenie, którego znajduje się świątynia na świecie, tylko że już go praktycznie nie ma, no bo jeszcze w 2010 wszystko tutaj było ok, ale teraz zostały tylko części tego mostu tak naprawdę. Są jakieś plany, żeby go odrestaurować, ale niewiele się tutaj dzieje. Erozja po prostu to wszystko pochłania i on się powoli rozsypuje. Żeby zapobiec rozpadowi trwają prace podziemne. Jakoś tak nie widać, żeby tu się coś działo. Ogólnie wejście na Stare Miasto jest płatne, ale nigdzie tego nie sprawdzają, bo wejście jest masę, także ciężko by to było jakoś ogarnąć, ale taka wejściówka zawiera w sobie też 5 z atrakcji tutaj głównych i taki jeden bilet kosztuje 120 000 dongów. Zobaczcie, jaki pas, przybornik każdego imprezowicza, tylko pamiętajcie, żeby nie skończyć tak jak on, bez gaci. Jakbym tu mieszkała, to bym spędziła pół życia w kawiarni, bo to jest po prostu życie kawiarniane. Tak rozwinięte, są takie super kawiarnie, miejscówki do posiedzenia, że po prostu sztos, no i kawa jest mega. Także jak ktoś lubi kawę, to jest miejsce dla niego. W miarę tanio, no kosztuje 5-6 zł w kawiarniach, nawet przy starych miastach. A teraz idziemy do kawiarni. Można tutaj uszyć garnitur na miarę, chyba około 300-400 zł. To jest całkiem dobrych materiałów, wiadomo, że to nie będzie jakiś wow, ale jest naprawdę dobre jakościowo i dosyć tanie. Po prostu chyba serwis jest tu bardzo tani. Jesteśmy właśnie w miejscu, gdzie można kupić wszystko, dosłownie wszystko. Od jakichś gównianych rzeczy, na przykład zawieszki z zupą, wontonem, po jedzenie, po owoce, po ryby. Jest to dużo większe niż targ, niż Fue, albo przynajmniej sprawia takie wrażenie poprzez kwestię, że jest ono na otwartym powietrzu. Akurat tutaj dołożyli baldachimy, żeby może mniej słońca padało, bo dzisiaj naprawdę jest upalnie, około 28-30 stopni. A proszę zauważ, jak się korek stworzył w tym momencie i teraz mamy sytuację padową, bo oczywiście nikt nie chce ustąpić. Nie przejedzie, bo inni napierają, bo są po prostu debilami i oni muszą pojechać, muszą się wcisnąć. Według nas cudowne miejsce, ale przy takich targach powinien być kategoryczny zakaz właśnie motorków. Zobaczcie, to jednak są samochody, a raczej motory spalinowe, gdzie rozpraszają, to inna kwestia, że rozpraszają wszystkich swoim pipkaniem, ale też mamy do czynienia z bardzo starymi motorami, które powodują masę spalin. Czyli całość osiada się na tych produktach, które są naprawdę pyszne i nadają się do spożycia od razu. Ogólnie Wietnam jest zbiorem wielu etnicznych grup i każda z tych grup też ma jakieś tam swoje stroje dedykowane. Więc tutaj jest taka trochę reprezentacja tego, jak to wygląda. Mamy obrazy właśnie, znaczy zdjęcie tak naprawdę słynnego francuskiego fotografa. To jest zbiór właśnie takich wszystkich rzeczy, co oni nosili, w jakich grupach, gdzie i tak dalej. To jest w ogóle opisane, że do niektórych z tych miejsc, gdzie on dojeżdżał, to zajmowało mu to kilka dni. Te grupy etniczne, które liczą na przykład 70 osób. Nie ma o nich żadnych informacji w internecie, więc on to wszystko tutaj szukał na miejscu. Przyjeżdżał i później szukał i czasami dojście do niektórych zajmowało mu kilka dni,
żeby cokolwiek znaleźć i tutaj jest właśnie każdy strój z innej tej grupy. Niektóre już mają nawet swoje języki, to jest bardzo ciekawe. W jednym przeczytałam, że było 70 osób mniej więcej. One tylko między sobą potrafiły mówić w tym języku, ale nie potrafiły ani w nim pisać, ani czytać, więc ogólnie bardzo ciężko było przekazać tę wiedzę komuś dalej, plus też było bardzo małe zainteresowanie tym językiem, więc on już jest tak jakby na wymarłym. Ale mega to ciekawe to jest, jaką gościu miał pasję, żeby tak jeździć. On cały Wietnam przejechał, tu jest tego masa. Taka rada i propozycja zarazem dla Was jest taka, żeby odwiedzić Wietnam jak najszybciej, bo i tak tutaj już masę rzeczy jest już turystycznych. W wielu miejscach po prostu jest to spaczone białym turystą. Jakby źle Nawet to nie nie białym brzmiało. turystą, tylko każdym turystą tak naprawdę, ale no nie ma jeszcze ich aż tyle jak w innych miejscach czasami, także Tak. na Więc pewno jeszcze jest. warto jechać teraz, bo za kilka lat to już może być ciężko. Może się tak zrobić jak z Tajlandią. W XVI wieku miasto Hoi An, a raczej tak naprawdę Hoi An Pho, czyli miejsce bezpiecznego lądowania, to jest tłumaczenia wietnamskiego, było jednym z największych portów morskich tamtych czasów i tamtych lat. Osiedlali się tutaj kupcy chińscy, japońscy, a także później europejscy. Pozostał po nich unikatowy układ tego miasta oraz liczne zabytki oraz świątynie. Do najcenniejszych z nich należy most japoński, który łączy zachodnią część miasta, która należała do Japończyków, oraz wschodnią, która należała do Chińczyków. Jest na banknocie 20 000 dongów. Bardzo mi się to podoba, to jest chyba najładniejsze miejsce tutaj, jakie widzieliśmy z miast, w sensie, bo wiadomo, no natura trochę inaczej, ale jeśli chodzi o miasta, to jest najładniejsze miejsce. Napiszcie w komentarzu, żebyście przyjechali do tego jakże turystycznego miejsca, ale jakże pięknego. Przyjechałabyś jeszcze raz? Tak, chętnie bym przyjechałaś teraz z normalnym budżetem na dużo kawy. Tu są budki ratownicze z Miami Beach produkowane, Myślę, tak że to tu zaraz wygląda. Pamela Anderson będzie takim slow motion biegła? Tak. Pokaż Myślę, jak że biegła. Chyba nie tak. Chyba nie tak. Jakby tak biegła, to by już wszyscy utonęli. Warto tutaj przyjechać z walutą, to znaczy z jakimiś dolarami albo euro w gotówce, bo jest bardzo dobra wymiana walut, bardziej się opłaca wymienić tutaj, bo jest praktycznie ten sam kurs, co oficjalnie, to tutaj można wymienić, niż wypłacać z bankomatu i płacić prowizję. Albo z rewolutem. Musimy kiedyś jeszcze tu przyjechać, bo ja muszę tu zakupy zrobić. Ty też byś tutaj kupował rzeczy. Co, Ja cię znam. ja bym sobie kupił tylko koszulę Jasne, jasne. lnianą, a jedną Tylko mam. koszula, a później spodnie i później jeszcze coś. Pod koniec lat 90. w XX wieku władze Hoi An postanowiły pozbyć się zgrzybiałych budynków i postawić w nich miejsce bloki mieszkalne. I uwaga, to miasto uratował Polak. Kazimierz Kwiatkowski, który prowadził prace renowacyjne w pobliżu tego sanktuarium Maison i sprzeciwił się temu. De facto dlatego tutaj mamy teraz takie piękne miasto, które, uwaga, jak na razie jest najbardziej, według różnych przewodników, najbardziej przystosowanym miejscem i przyjaznym miejscem dla turystów. Jest to najczęściej odwiedzane miejsce w Indochinach, więc dzięki Polakowi tak naprawdę Wietnam oraz Hoi An w tym momencie przeżywa swój drugi, świetny okres. A tu mamy pomnik pana Kwiatkowskiego. Jesteśmy w tym samym miejscu teraz, co byliśmy rano, czyli na Starym Mieście i stoimy na moście. Jak możecie zauważyć, jest jakieś 100 razy więcej osób niż było tu rano, ale no sami zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że warto mimo wszystko. Warto. Zobaczcie, jak te lampiony wyglądają. Tam w ogóle jest cała dzielnica. Tam przed nami cała dzielnica, która jest nocnym marketem, gdzie sprzedają street food, no i można się napić piwa w horrendalnych cenach. Jest tutaj, jakby nie patrzeć, no to jedno piwo kosztuje 15 zł. Tutaj to są ceny w liście warszawskie. Myślę, że tutaj podbijają wszystko to amerykańscy turyści, którzy niestety nie patrzą na to, ile płacą, ale płacą, jeszcze sypią napiwkami, bo są na wakacjach, bo czemu nie w zasadzie. Ale miejsce jest kultowe, miejsce jest warte odwiedzenia i sam widok tych lampionów na tej rzece, pomijając te rzesze turystów, jest naprawdę warty tu przyjechania. Ale jest bardzo dużo naganiaczy, mega dużo się dzieje, chociaż wygląda to naprawdę zacnie.
Już jest po 23, także recepcja sobie poszła i jest pan ochroniarz, którego pewnie nie widzicie. Bo rozłożył sobie krzesła, położył coś na nie i tam sobie śpi w środku. A my tutaj montujemy film. No, zgasił światło, bo chce spać. Tak. Więc jest ciemno. Tak tu się tankuje do butelki. Tak, a przecież natankowali za 3 zł za litr. Tak. I jedziemy dalej. Jesteśmy w restauracji przydrożnej, gdzieś w pobliskim mieście. Wygląda na taką jedną z lepszych tutaj, naprawdę, w okolicy. No i co warto stwierdzić, to jest tu tanio, bardzo tanio. Solona kawa kosztuje 15 000, a normalnie kosztuje 25. Będziemy robić wietnamską kawę z soloną, żeby zrobić ją później w domu. Rick daily cream. Okej, Yeah. To jest śmietanka w ogóle, 30% prawdopodobnie. no, ale o. 17 mi- 70 ml, okej. Fresh milk? 30. 30 ml, czyli daje najpierw 70 Śmietankę, a później mleko zwykłe. i tutaj daje do... And my cream. Jest. Yeah. Miksuję wszystko, żeby zrobić. Dodajemy soli trochę, A little. okej. Żeby nie było zbyt słone. To jest mleko skondensowane i dajemy go 15 ml. Bo tak mi ta kawa smakuje, że z przyjemnością bym ją wypił. No. I z black coffee. Yeah. Perfect. Okej, 60, so it's 45. Yeah. Teraz 45 ml wietnamskiej czarnej kawy. Mieszamy, mieszu. Żeby piana stała. I proszę bardzo. Czyli zobacz, czyli ta sól jest dodawana do śmietanki. No tak, tak. Myślałem, że do kawy. Nie, to nabiera smaku, później dopiero Jak się to wymiesza. Nice. It's really, really good. I zapakowane możemy zabierać. Thank you. Thank you so much.